Nie uwierzysz, dostałam pracę w Australii. Naprawdę? Bardzo często słyszymy to słowo. Naprawdę. Bardzo często też go używamy nie tylko po polsku, ale chyba w każdym innym języku. Mówimy naprawdę, kiedy chcemy zareagować na coś, co ktoś mówi, co wydaje nam się nieprawdopodobne. Tak niesamowite, że aż nie możemy w to uwierzyć. Oczywiście naprawdę używamy też w innym kontekście, którym jest podkreślenie czegoś, o czym mówimy. Ta sukienka jest naprawdę piękna. Ten film jest naprawdę bardzo dobry. Musisz go zobaczyć. My dzisiaj jednak porozmawiamy o tym pierwszym kontekście, czyli o tej sytuacji, kiedy naprawdę to reakcja na coś, co ktoś do nas mówi. Ja jestem Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego. To jest Płynnie po polsku, kanał dla uczących się języka polskiego jako obcego. A ja dzisiaj pokażę Wam 5 różnych sposobów na to, jak inaczej możemy powiedzieć naprawdę. Wszystkie synonimy naprawdę, które Wam dzisiaj pokażę, to nieformalny język. To znaczy, że możecie używać ich swobodnie w sytuacjach nieformalnych, w sytuacjach z kolegami, z rodziną, ale raczej nie w sytuacjach z nieznajomymi, z osobami starszymi, czy z osobami, które są od Was wyżej w hierarchii. Raczej wtedy mówimy naprawdę i nie staramy się szukać synonimów. Naprawdę samo w sobie jest dosyć neutralne, jeśli chodzi o rejestr. Możemy tak powiedzieć, oczywiście w zależności od kontekstu, w każdej praktycznie sytuacji. Pierwszą alternatywą, którą Wam pokażę, jest coś bardzo, bardzo prostego. To słowo, które wszyscy na pewno znacie, jest to po prostu słowo nie. Ale nie jest to zwykłe słowo nie, jest to słowo nie z odpowiednią intonacją. Nie uwierzysz, dostałam pracę w Australii. Nie, w Australii? Kiedy wyjeżdżasz? Tak jak słyszysz, intonacja jest troszkę inna niż w normalnym nie. Jest to jakby jednocześnie wykrzyknienie i pytanie. Kolejna alternatywa to bardzo proste słowo, dosyć nieformalne tym razem, jest to słowo serio. Słowo serio w polskim pochodzi z łaciny, dlatego też wielu z Was wydaje się na pewno dosyć przyjaznym słówkiem, bo jest podobne do innych języków. Serio to synonim słowa poważnie. O słowie poważnie będzie więcej za chwilę. Możemy je używać wymiennie ze słowem naprawdę też w innych kontekstach. Ten film jest na serio dobry, głównie w wyrażeniu na serio. Ale to znowu nieformalne. Ale serio to oczywiście też reakcja na to, co ktoś mówi i w co nie chce nam się wierzyć. Coś, co wydaje nam się niewiarygodne, nieprawdopodobne. Nie uwierzysz, dostałam pracę w Australii. Serio? Wow, kiedy wyjeżdżasz? Tak jak słyszysz, serio z odpowiednią intonacją pytającą może zastępować naprawdę. I znowu uwaga, w nieformalnych sytuacjach. Tak jak powiedziałam, serio to synonim słowa poważnie. Poważnie mówimy też raczej w nieformalnych sytuacjach i używamy tego słowa dokładnie w ten sam sposób i znaczy ono dokładnie to samo w tej sytuacji, co naprawdę. Nie uwierzysz, dostałam pracę w Australii. Poważnie? Wow, kiedy wyjeżdżasz? Poważnie, poza tym to oczywiście przysłówek przymiotnika poważny. Mogę na przykład powiedzieć, rząd bardzo poważnie traktuje sytuację związaną z pożarami we Francji. Ale może przejdźmy do czegoś mniej oczywistego. Kolejną alternatywą na słowo naprawdę są 3 słowa właściwie. No co ty. Wyrażenie no co ty, którego używamy właśnie wtedy, kiedy nie wierzymy w
w to, co ktoś do nas mówi. Nie uwierzysz, dostałam pracę w Australii. No co ty? Wow, gratulacje. Kiedy wyjeżdżasz? Bardzo przydatne w nieformalnym świecie wyrażenie no co ty. Czasem używamy też tego wyrażenia w trochę innej sytuacji, kiedy ktoś nie wie, jak coś zrobić, kiedy coś wydaje nam się oczywiste, a ktoś tego nie zna. Możemy wtedy powiedzieć no co ty? I jest to dosyć ironiczne oczywiście i niezbyt grzeczne. I ostatnią już alternatywą naszego słowa naprawdę jest kolejne wyrażenie co ty mówisz? Albo bardziej nieformalnie co ty gadasz? Oczywiście oba te wyrażenia są dosyć nieformalne, ale co ty gadasz jest jeszcze bardziej nieformalne niż co ty mówisz. Nie uwierzysz, dostałam pracę w Australii. Co ty mówisz? Wow, gratulacje! Kiedy wyjeżdżasz? Przypomnijmy sobie jeszcze raz wszystkie synonimy słowa naprawdę. Nie, serio, poważnie, no co ty mówisz? Albo co ty gadasz w jeszcze bardziej nieformalnej wersji. Mam nadzieję, że ten krótki filmik Ci się podobał. Dziękuję Ci za to, że dotrwałeś aż tutaj. Jeśli masz konto na Instagramie, to pamiętaj, że ja też mam konto na Instagramie. A jeśli jesteś zainteresowany lekcjami języka polskiego, to koniecznie zajrzyj na moją stronę internetową, gdzie znajdziesz całą ofertę lekcji indywidualnych i grupowych. A żeby trochę poćwiczyć nasze synonimy, to napisz w komentarzu jakiś dialog z synonimem, który najbardziej Ci się dzisiaj spodobał. Na wzór mojego fantastycznego dialogu, który tak jak mogłaś zauważyć, przewijał się dzisiaj przez cały filmik. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa pa!